Witamy w kolejnym odcinku Infinity Pomerania. Z tej strony Gordon, a ze mną jest... Siema. Ważna rzecz. Jeżeli możecie, dajcie suba i łapkę do góry. Dzięki wielkie. Dzisiaj będziemy mieli odcinek o wprowadzeniu do lore. Będzie to część pierwsza. Będzie trochę chaotycznie, bo sam lore jest chaotyczny. Przy tym, co się działo przed rozpoczęciem gry. I też nie ma wielu dat, więc jest to dosyć luźno powiązane wydarzenia, które tworzą jedną wspólną całość. Ale zanim do tego przejdziemy, pogadamy trochę o tym, co ostatnio u nas, a dokładnie w weekend przed nagraniem tego odcinka, czyli 23 maja, odwiedziliśmy Poznań na turnieju jednodniowym. Pojechaliśmy z samego rana, musieliśmy wyjechać o 5 i wróciliśmy o 19 z Gdańska do Poznania. Należy też się pochwalić, że pojechała ekipa 6 osób z Trójmiasta, co jest swego rodzaju rekordem. Super, że tak wyszło. Jeżeli uda się utrzymać taką tendencję ludzi chętnych do wyjeżdżania, nawet na jednodniówki, no to super. Dokładnie. A fakt, że można było pojechać rano i wrócić wieczorem dla osób z rodzinami jest czymś wyjątkowym i w sumie chyba dawno w ogóle nie było jakiejkolwiek tak silnej ekipy, więc super i na pewno będziemy to powtarzać i prawdopodobnie będzie to w najbliższej przyszłości Szczecin i Poznań. Zobaczymy jak z Warszawą i z innymi miastami. Jeszcze tutaj są parę No zdjęć. i zapraszamy do nas. Tak, zapraszamy do nas. Zapraszamy do nas 5 lipca do Krolma. Dla podróżnych informacja jest to niedaleko dworca Gdańsk-Oliwa, więc nie będzie żadnego problemu z dojazdem. Informacje, link będzie tutaj w opisie. Jeszcze parę zdjęć tutaj wmontujemy z wjazdu do Poznania, gdzie bardzo dziękujemy Grzance za organizację i bardzo ciepłe przyjęcie nas i ugoszczenie. Dobra, a teraz przejdziemy do lore. I tak naprawdę wszystko, co widzimy dzisiaj w Infinity, w sensie najnowszy lore, to jest 185 lat w przyszłość. Ludzkości udało się nie zniszczyć, ale pytanie, ile to jeszcze potrwa? Właśnie teraz trwa, w przeciwieństwie do innych historii, systemów, właśnie ta złota era. Czyli to nie jest już zawsze jak świat, w którym kiedyś było lepiej. Nie. Teraz mamy najnowsze technologie, największe osiągnięcia, najsilniejsze bronie. To jest ten moment chwały ludzkości. Ludzkości, która dotarła do gwiazd. Mamy ogromne, należące do międzynarodowych korporacji statki handlowe, wykorzystujące tunele czasoprzestrzenne, by przeskakiwać z jednego układu gwiezdnego do następnego. W sieci zaplątanych szlaków, zwanych jako circulars, są zarządzane przez międzynarodową organizację o nazwie O12, taki przyszłe NATO, która jest odłamem Organizacji Narodów Zjednoczonych, któremu przyznano większą autonomię i większą możliwość egzekwowania swoich decyzji niż kiedykolwiek posiadał jakikolwiek jego poprzednik. Jest też jedna sztuczna inteligencja nazwana Aleph, pozwolona istnieć w celu wspierania O12 w utrzymaniu tej kruchej równowagi sił. Dzięki swojej niewyobrażalnej potędze i wszechobecności w całej ludzkiej sferze, Aleph stał się niezbędny dla rządzących mocarstw, nawet gdy nieustannie rywalizują one między sobą. I teraz to jest ogólne wprowadzenie do tego, co się dzieje w sieci Infinity, natomiast mamy też sam nazwę Infinity, skąd się wzięła. Jest to protokół, który oznacza, tak jak dzisiaj mamy najwyższy poziom DEFCONu, czyli taką sytuację na skraju między pokojem a otwartym konfliktem. Czyli to jest ta jedna sytuacja, która może zmienić sytuację z pokoju na otwartą wojnę między wszystkimi. Coś jak zabójstwo księcia bodajże Ferdynanda przed II wojną światową. I wiele z tych... Kryzys kubański. Jest coś dodać? Jak na przykład kryzys kubański. Także jakby tak, ten kod Infinity, no to jest określenie takiego stanu zagrożenia jeszcze przed otwartą wojną. Natomiast no tak jak jest to złota era ludzkości,
No i nigdy nie było lepiej. Ludzkość sięgnęła gwiazd, skolonizowaliśmy różne układy planetarne. Technologia jest niesamowicie zaawansowana, ludziom żyje się bardzo dostatnie. To też przez to, że ludzkość nie jest jednym tworem i dzieli się na główne siły w grze, tak jak Panacea, Eugene i tak dalej. No i gdzieś ta przyczajona wrogość, obawa przed innymi jest i o 12, ale w takie siły gdzieś tam trzymają nas, powstrzymują od otwartej walki, która mogłaby być na tyle destruktywna, że ta złota era ludzkości by się skończyła, to gdzieś tam jakieś takie podkopywanie się, szpiegostwo jest cały czas na porządku dziennym i sytuacja jest bardzo napięta. Też jeżeli mogę powiedzieć, na przykład w RPG-u do Infinity jest ładny wstęp, że Infinity czy nieskończoność, to jest trochę w tej sytuacji już taka perspektywa dla ludzkości, gdzie dzięki postępowi technologicznemu, bioinżynierii, nanotechnologii, komputerom kwantowym stoimy na właściwie granicy nieśmiertelności, transcendencji. Ludzi właściwie otacza taka enhanced reality. Już nie żyjemy w jednym świecie. To się wszystko przenika z siecią. Jakby powoli zaczynamy na nowo definiować, co to znaczy być człowiekiem, czym jest ludzkość. I w tym momencie, w tej złotej strefie, wpadają do tego jeszcze kosmici. Tak. Ale to powiemy o tym później. Chodzi tylko o to, że Infinity jest tutaj wieloznaczne. Dalej, dajesz, Gordon. To jest tak. Dzisiejszy odcinek głównie bazujemy na podręcznikach od RPGów, które są dostępne w wersji jeszcze w niektórych sklepach papierowej, natomiast o wiele łatwiej dostać je w PDF-ie. Są znacznym rozszerzeniem tego, co możemy przeczytać w samych podręcznikach do początku edycji. I będziemy właśnie z tym kontynuować. Ja będę miał główną pałeczkę, Jezus będzie dopowiadać. I jest tak, że to, co się dzieje w N5, to jest rok 185. Natomiast cofając się o wiele wcześniej, krytycznym momentem jest odkrycie tunelu czasoprzestrzennego, który ma bardzo skomplikowaną nazwę, bo to jest GA 603 372 883. I o tym za chwilę, bo cała chronologia, o której tutaj będziemy mówić, zaczęła się 10 lat przed odkryciem tego tunelu. W momencie, w którym Chiny wchłonęły większość Azji jako część swojego imperium, a w odpowiedzi Australia z Indonezją i Malezją stworzyły Neo-ASEAN, który był przeciwwagą za tych zapędów kolonizacyjnych i autorytarnych w regionie. To było wszystko połączone z kryzysem energetycznym, który trawił Ziemię, ponieważ była tranzycja z paliw kopalnianych i Ziemia była coraz bardziej niszczona przez wszystkie zmiany klimatyczne i wszystkie supermocarstwa ówczesne, czyli Stany, Europa i Chiny, skupiły się na projekcie kolonizacyjnym, gdzie Stany z Europą skupiły się na projekcie Dawn, czyli świt. Następnie powstało przymierze Panazja, które było rozszerzeniem Neo-ASEAN, gdzie Filipiny i Indie dołączyły właśnie do Neo-ASEAN. I w tym samym momencie Japonia i Korea, które nie wierzyły w siłę przeciwwagi dla Chin, stwierdziły, że dołączą właśnie do Chin. Więc mamy bardzo duże zmiany geopolityczne w części azjatyckiej, gdzie właśnie powstaje Yujing. I Yujing powstaje głównie z powodu tego, że Japonia opierała się integracji, jak wiele innych kultur, żeby to wszystko było pod Chinami, żeby, jak powiedzieć, ten baner czerwonej flagi im nie pasował. Dlatego partia komunistyczna zdecydowała o powstaniu nowego symbolu. I tym symbolem jest Yujing. Czyli
I spowodowało to całkowicie nową rewolucję kulturową. I żeby ten symbol powstał, wrócili do korzeni i przywrócili imperatora. Czyli dalej mamy partię, ale też już mamy dynastię imperialną, która już jest symbolem jedności. I tak powstał Yujing, czyli Adeitowa stolica. Oczywiście, kiedy mamy tą sytuację z Yujingiem, do Panazji dołącza Brazylia i Chile i po raz pierwszy w historii zaczyna być używana nazwa Pan-Oceania. Jezus, chciałbyś coś może dodać o tym samym początku? No na pewno jeszcze warto przyznać, że kryzys energetyczny, krachy na giełdzie finansowej spowodowane tym. Powiedziałeś o Eugeniu i Pan-Oceanii. Tam nie mam za dużo do dodania. Faktycznie jakby ruchy Chin spowodowały reakcję tam Indii i innych państw. Każda akcja ma swoją reakcję. Azji Południowo-Wschodniej. Tak, więc tam się zaczęło dziać. Eugene sięgnął tak naprawdę w tej redefinicji siebie do przeszłości, tej tradycji tego, co stanowiło kiedyś o ich potędze. Pan-Oceania poszła myślą do przodu jako innowacyjna technologia i multikulturowość. Natomiast kryzys finansowy sprawił, że na kolana upadły Stany Zjednoczone i związana z nim gospodarczo Unia Europejska, więc to się skończyło. Projekt kolonizacyjny Dawn był niejako już takim ostatnim tchnieniem tych supermocarstw, jakby takim próbą zachowania tego kaganka akurat ich mocarstwowości. Po tym projekcie już za dużo nie stanowili, a z kolei kryzys energetyczny i koniec paliw kopalnych sprawił, że cały Bliski Wschód się bardzo mocno przemieszał, aż do momentu powstania nowego zredefiniowania islamu, który daje nam kolejną frakcję. No ale to tak pokrótce. To tyle. Tutaj jeszcze warto zaznaczyć, że to wszystko dzieje się prawie w tym samym czasie i może wróćmy jeszcze do projektu Świt, o którym mówiliśmy przed chwilą. Czyli mamy Rosję, Stany Zjednoczone i Europę wysyłającą pierwsze dwie duże wyprawy właśnie dzięki odkryciu tego tunelu czasoprzestrzennego. I to jest ratowanie swojej dupy w dosłownym tego znaczeniu, ponieważ jeśli by wtedy wygrali i to wszystko jasne, no, dodaj. Dolka z Ziemi, która jest taka, że nikomu się nie chce sprzątać, tylko po prostu spierdalamy na inną planetę. Tyle. Tak. Ale to też jest ratowanie ekonomii, wielu innych rzeczy, ustawienie statusu quo. No i problem jest taki, że ten tunel, którego długą nazwę powiedziałem, zaraz po tym, jak te statki zostały wysłane, zamyka się i znika. I wszyscy robią tak zwane Pikachu face w tym momencie. Całe pieniądze, które tam weszły, wszystko wyparowuje. Jasne? No ma to związek z technologią, która była używana wtedy do stabilizowania tego tunelu, która ewidentnie nie zdała tutaj rezultatu. Chodziło o to, że odkrycie tego tunelu czasoprzestrzennego to jedno, ale potem wsadzenie w niego czegoś, co przeżyje i przetrwa w niezmienionej formie i wyląduje gdzieś indziej, to było drugie. Więc były wysyłane próby, sondy. W sensie mogę o tym mówić teraz, czy później? Wiesz co, możemy mówić o tych próbach, bo mówimy tutaj też o tym, że jak zbliżasz się do czarnej dziury, to twój nos już jest w innej galaktyce, jak twoja tylnia część cały czas jest u nas. Tam można jeszcze dodać trochę więcej rzeczy, ale dobra, możemy o tym powiedzieć, spokojnie. Pokrótce tylko. Chodziło o to, że pierwsza technologia zakładała, że statek jest uzbrojony w pole, które stabilizuje jakby siłę oddziałującą na statek i jakoś tak stabilizuje samą tą dziurę czasoprzestrzenną. No i tam po wielu próbach udało się wysyłać sondy. Jedna z sond wykryła planetę zdolną do podtrzymania życia, co spowodowało właśnie tą całą inicjatywę kolonizacyjną. Zostały wysłane 2 statki. Jeden chyba przeleciał, po prostu drugi podczas przelatywania doszło do awarii i nie dość, że ten statek zdaje się, że zniknął, to też zamknęło tego wormhola nam, co sprawiło, że
gigantyczne zainwestowane pieniądze, nadzieja z tym związana, była kolejnym takim gwoździem do trumny starych mocarstw, które się skupiły na tym wysiłku kolonizacyjnym. No i nagle, co dalej? Czy tu, No to. tu jest bardziej, tutaj dorzucimy, to jest wersja, którą ludzkość wierzyła w danym momencie. No. To znaczy, to jest ta wersja, którą wierzyła w momencie, w którym ten tunel czasoprzestrzenny się rozpadł. O tym, co tak naprawdę się wydarzyło, będzie pewnie w części drugiej albo w jednym z późniejszych odcinków. Ale tak, i widzimy duże mocarstwa, którym projekt po prostu uciekł z rąk. Wszystko się wali i mamy dwa super mocarstwa, które rosną właśnie z tej części Azji i nie tylko, bo mamy też Amerykę Południową, Afrykę, które też dołączają do tego. A propos Afryki i równika, kolejną, jakby powiedzieć, ludzkość z jednej strony poddała się, bo pierwsza kolonizacja nie wyszła, ale mówimy o kolonizacji międzygwiezdnej, między układami, bo dalej był problem przeludnienia, dalej był problem braku zasobów i skupili się na tym, żeby chociaż skolonizować Układ Słoneczny i powstał projekt windy równikowej, który był projektem prywatnym na starcie. I żeby było to przyspieszenie odnowy ekonomicznej, na równiku powstało prywatne konsorcjum, stworzyło windę równikową, która miała spowodować ułatwienie przenoszenia i transportu na koronie, na Księżycu i na przykład kolonii na Marsie stworzonej przez Eugene. Natomiast niestety lokalne niepokoje w Afryce związane z budową stworzyły też dosyć duży wzrost organizacji kryminalistycznych, które chciały wykorzystać to, co się dzieje i cały chaos i w Afryce, i w Ameryce Południowej, które stworzyło specjalne więzienie dla tych skazanych. A dokładniej takim jest jedno wydarzenie, które spowodowało to, ten taki katalizator całości, to było zniszczenie międzynarodowego autobusu szkolnego podczas walk narkogangów i ono stworzyło więzienie nazywane Korregidorem. A nazwę tą już pewnie znacie. To jest więzienie na orbicie ziemskiej, w której więźniowie byli poddawani sztucznemu snu i psychologicznym manipulacjom. Natomiast krach giełdy oraz opuszczenie projektu przez Chile i Brazylię w momencie, jak dołączali do Pan-Oceanii, o której przed chwilą mówiliśmy, stworzył projekt Lazarus, w którym więźniowie mieli rozbudować sami z siebie korregidor, żeby był samowystarczalny, ale nie dbali tam wcale o warunki na tej stacji. Więc oni po prostu mieli samowystarczalnie, ale te warunki były tragiczne. I przez całą tą prywatyzację i brak środków z więzienia stało się siłą najemną robotników w Zerogie, a następnie z satelity ziemskiej zmienił się w statek matkę, który uwolnił się z naszej orbity. I tutaj na pewno Jezus, który gra nomadami, można opowiedzieć trochę więcej. No to jest absolutnie temat na osobny odcinek o nomadach, natomiast czym jest winda orbitalna, nie trzeba tłumaczyć każdemu freakowi science fiction. To oczywiście powstało, wiązało się z gigantycznymi nadziejami, wywołało kolejne niepokoje społeczne, które dołożyły się do tych już obecnych. Wiadomo, że Afryka nigdy nie była zbyt stabilnym miejscem. To wszystko spowodowało, tak jak Gordon powiedział, gigantyczne skoki przestępczości. Można było dużo ugrać w czasie takiego chaosu. No i chodziło o to, żeby coś zrobić z tymi ludźmi. I padł pomysł na to, żeby się po prostu ich pozbyć z planety. Najpierw bardzo taki idealistyczny sposób, żeby po prostu tych ludzi trzymać w zamrożeniu i w takim trwałym odosobnieniu, żeby ich zredukować do po prostu takiego trochę, nie wiem, ładunku. Potem nie pykło, zabrakło pieniędzy, no i trzeba było zredefiniować, co z tym robimy. No i więźniowie dostali propozycję, że może by się sami sobą zapiekowali, bo na ziemi już ich nikt nie przyjmie. No i stało się to poniekąd samowystarczalne. Dostali tyle środków, żeby sobie tam hodować swoje jedzenie, wytwarzać własną wodę i tlen.
natomiast niewiele więcej. No a przez to, że to było połączenie strażników więziennych, więźniów, przypadkowych ludzi, więźniów politycznych, no to było to dość brutalne społeczeństwo, które gdzieś tam się musiało samo poorganizować. Powstały siły najemnicze Corregidor, ale to tam, zanim do tego doszło, trochę minęło. Jedną z pierwszych większych akcji była czerwona aukcja, czyli część więźniów, którzy doszli do władzy na Corregidorze, stwierdzili, że dobrze będzie zdobyć środki na dalsze funkcjonowanie, jakąś tam na przetrwanie, na stabilizację i może jakiś rozwój, sprzedając co bardziej takich pustych więźniów spośród siebie, więc tak jak byli tam więźniowie polityczni, jak coś bardzo pożądani ludzie, których ktoś gdzieś na ziemi chciał skillować, no ci ludzie zostali po prostu sprzedani dla tego, kto da najwięcej. No i się okazało, że był to gigantyczny sukces. Corregidor bardzo się wyludnił ze wszystkich jakichś takich bossów i VIP-ów. Ci, co zostali, się zreorganizowali, no i w ten sposób powstał jeden z 3 bloków frakcji nomadów. No ale to o tym będziemy mówić później. Jak najbardziej. A do tego Corregidor teraz będzie w nowym boksie od Corvus Belli, Macebreakerze i będą nowe jednostki, stare jednostki będą miały zmiany i to już będzie 29 maja, czyli najprawdopodobniej w momencie, w którym my już ten odcinek dawno nagraliśmy, a wy jeszcze go nie zobaczyliście. Więc na pewno będziemy też opowiadać o nowych profilach w pewnym momencie. Zobaczymy, czy nie będzie odcinka, który będzie poza kolejnością tych naszych takich standardowych. A wracając do rzeczy, Corregidor sobie już odleciał, a na Ziemi w wyniku wojen religijnych, które nastąpiły po wybuchu bomby biologicznej w czasie konklawe, która zabiła większość populacji Watykanu i Rzymu i spowodowała, że po prostu nie można było wrócić na te tereny i zostało wszystko stracone, wrzał coraz bardziej konflikt na Ziemi. Pan Oceania, żeby dosłownie uciec, wsadziła całą swoją potęgę w szukanie kolejnej planety do zamieszkania i dzięki tym wysiłkom odnaleziono Neoterrę i Pan Oceania była pierwszym mocarstwem międzygalaktycznym na Ziemi. Trochę się śpieszysz. Czemu? Znaczy niepokoje niepokojami, natomiast cały czas trzeba pamiętać, że no chrześcijaństwo i ogólnie religie miały o tyle problem, że islam to problem na Bliskim Wschodzie i rozkład jako takich znanych ruchów sunnickich, szyickich, no a z kolei rozpad chrześcijaństwa, czy jakby taki duży kryzys do innych, natomiast Eugene się organizował, Pan Oceania też się organizowała. Tak jak Eugene się organizował wewnątrzstrukturalnie, powstawanie nowego monolitu, patrząc z tyłu do tradycji, Pan Oceania cały czas rozwijał swoją technologię przede wszystkim, trochę się definiując przez ten pryzmat, no i dzięki temu po pierwszym kryzysie tym kolonizacyjnym, który zamknął jedyną znaną tą dziurę, czy tego wormhole'a, Pan Oceania odkryła kolejne i w nich odkryła kolejne planety, będąc właściwie jedyną siłą, która poświęcała temu jakąkolwiek uwagę. Eugene trochę to olał, stwierdzając, że jest to dziura bez dna, że się traci pieniądze. Pan Oceania cały czas zgłębiała temat i odkryła nową planetę i też opatentowali nową technologię podróży przez te dziury czasoprzestrzenne. Tylko tyle. Znaczy tutaj dorzucę, że Eugene poszedł bardzo pragmatycznie, to jest fajne, bo oni zawsze podchodzą pragmatycznie, że oni zamiast szukać takich rozwiązań takich marzeniowych i wishful thinking, po prostu rozwijali kolonię na Marsie, o której mówiliśmy przy równiku. Ale tak, no i właśnie odkryto Neoterrę i mieli tak dużą siłę roboczą związaną z całym tym przemysłem, że 6 lat później odkryto kolejną planetę Acontecimento. Nie wiem, czy wiesz, jak to wymawiać? Acontecimento. Załóżmy. Tak, załóżmy, że mamy rację. I co spowodowało taki początek Exosu. Tak,
tak, i w tym momencie mamy już zmniejszenie przeludnienia Ziemi, mamy planety, które już można kolonizować, oba. Z Akko Sentimentu mam taką notatkę, że została głównie skolonizowana przez Latynosów i jest to morze upraw i fabryk, które też są jakieś parki narodowe, natomiast jest to taki kręgosłup całej gospodarki panoceańskiej. No tak, ale to jest jakby forma tej planety teraz. W Teraz, momencie ale skolonizowania to tam po prostu... Tak, tam po prostu były parki narodowe. No, a co do sytuacji na Ziemi, w tym samym czasie mamy pierwszą wojnę nanotechnologii. Mamy Stany Zjednoczone, które przegrały wyścig tej gwiezdnej kolonizacji. Widzą Pano, które już jakby powiedzieć, ma pierwszą planetę, są w drodze do drugiej, więc żeby nie przegrać na każdym froncie, Stany postanawiają rozwijać się nanotechnologicznie i stać się nanotechnologiczną potęgą. Problem jest taki, że przez całą ekonomię i wszystko, co się dzieje i tego, że jako jedyni nie poszerzyli swoich terytoriów i władzy, są daleko w tyle. I przez to używają swoich szpiegów CIA i nie tylko. I niestety pod wielkim naciskiem powoduje to katastrofę, ponieważ zrobili dużo błędów i w Kasbergu jest katastrofa, w której giną setki ludzi. Oczywiście za całą winę ponosi w tym momencie Stany. I mamy moment, w którym Panoceania szybko reaguje swoimi siłami morskimi, przyjmują Hawaje i Stany, które już jakby powiedzieć w tym momencie są zaszachowane, bo nie dość, że nie udało im się przyjąć tej technologii, stracą tereny i już boją się tej inwazji panoceańskiej, wypuszczają swoje własne eksperymentalne nanoboty i w tym momencie mamy totalną katastrofę. O12 wkracza do akcji, czyli mamy tą organizację, o której mówiliśmy wcześniej przy Narodach Zjednoczonych, wzywają Panoceanię do blokady Stanów i pomocy humanitarnej, czyli minimalizujemy ten nanoboty, a przy okazji pomagamy im, gdzie w tym momencie Stany cały czas prowadzą wojnę zaczepną i dopiero rozejm w San Diego jakkolwiek uspokaja tą sytuację, ale już widzimy, że Stany z bycia tą największą potęgą już stają się desperatem. A do tego wszystkiego dochodzi też fakt, że na bodajże Jowiszu odkryto specjalny materiał Teseum. I właśnie on się tutaj jest związany z tymi nanomaszynami i tym rozwojem naukowym. Jezus, chciałbyś dodać coś do pierwszej wojny nanotechnologicznej? To znaczy, nie pamiętam dokładnie jaka była kolejność, ale wydaje mi się, że odkrycie Teseum w ogóle było jednym z fundamentów w ogóle skoku technologicznego, w tym nanotechnologii, z racji na właściwości tego materiału, więc wydaje mi się, że jakby to mogło być jeszcze to mogło być chwilę wcześniej, natomiast w samym podręczniku nie ma, tutaj te rzeczy są dosyć ze sobą wymieszane, więc nie ma określonych dat, kiedy co nastąpiło i kolejności. No na pewno jedno z drugim jest związane. No ostatnie podrygi Imperium Amerykańskiego, które próbowało coś wymóc, skonfrontowane z Panoceanią. Panoceania tutaj przejmuje Lejce jako to hipermocarstwo i już ze swoimi koloniami wygrywa wojnę konwencjonalną ze Stanami, kończy się tym, że wchodzi na kontynent amerykański, żeby pomagać pokonanej ludności cywilnej. O12 wtedy dostaje większe uprawnienia. Coś takiego. Można powiedzieć, że wtedy te Stany Zjednoczone, jakie my znamy, już trochę się kończą, poddają się. Natomiast cały czas część wojskowych oraz naukowców odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne, za użycie tej nanotechnologii w sposób bardzo niehumanitarny, wbrew jakimkolwiek konwencjom, ucieka do Rosji.
I Dokładnie. tutaj możesz przejąć. Tak, czyli mamy w tym momencie piątą rewolucję rosyjską. Czyli tak jak Jezus powiedział, mamy uciekających naukowców związanych z nanotechnologią, zbrodniarzy wojennych, którzy uciekają w idealne dla nich miejsce, bo w Rosji generałowie, którzy stali się naprawdę silni z powodu tego, że gdy Stany biegły z nanotechnologią, Rosja stwierdziła, że tak jak zawsze będzie po prostu pytangą militarną i dała bardzo dużą wolną swobodę generałom, którzy tak naprawdę stali się takimi władcami wojny trochę dzisiejszymi i zaczęli walkę ze sobą. No bo wiedzieli, że nie mogą konkurować gdzie indziej. Problem był taki, Mamy kraj warlordów. tak, mamy kraj warlordów i problem jest taki, że ci warlordzi mieli jeszcze bomby atomowe, cały arsenał. Więc mamy sytuację, w którym Rosja walczy sama ze sobą, bo widzi, że nie bardzo może coś ugrać. Mamy Eugene, który oczywiście ostrzył zęby na to, co się wydarzy i w sumie jedyną rzeczą, która ich przed tym powstrzymuje, jest fakt właśnie tych bomb atomowych. I dochodzimy z tego do drugiej wojny nanotechnologicznej. Czyli właśnie ci zbrojniarze, o których mówimy, są w Rosji. Rosja jest oblężona przez Eugene z większości stron, więc następuje incydent, w którym Rosja, nie wiadomo tak naprawdę kto zaczął. Nie ma jasnej informacji. Jedno jest pewne. Ta nanotechnologia, która była w Stanach, zostaje ponownie użyta. Jest gigantyczna ilość ofiar po obu stronach, i żołnierzy, i cywili. W całej tej sytuacji mamy O12, które pierwotnie zostało stworzone m.in. przez Eugene i Pan Oceanie, żeby było taką ich zabawką, coś, w czym mogli pokazywać swoje racje i przepychać się z mniejszymi nacjami. Gdzie O12 w tym samym czasie prowadziło w czasie I wojny nanotechnologicznej masę zasad, procedur i praw, które miały zapobiec kolejnej. I właśnie dostają prezent w tą całą sytuację rosyjsko-eugene'ową, gdzie mogą te wszystkie procedury włożyć w życie i zabawki zyskują potęgę, stają się tak naprawdę rządem światowym pierwszym i stają się cierniem w boku Panoceanii i Eugene'u, które zaczynają ich kontrolować, obydwie te frakcje, mimo że są mniejsze. Więc mamy bardzo duży obrót sił i tak naprawdę to już bardziej przypomina ten O12, który widzimy dzisiaj w Infinity w lorze. Coś dodajesz? Nie, tylko w porządku. No, O12 staje się o wiele ważniejsze. No, raz, że ma pole do popisu, dwa, że no, nagle wszyscy oczekują, że wkroczy do gry i zacznie pilnować porządku. Po II wojnie nanotechnologicznej Eugene jeszcze bardziej chce nie dość, że dogonić Panoceanię, to jeszcze uciec z Ziemi i z tego wszystkiej, tej Ziemi, która umiera i z którą jest teraz problem. Na szczęście udaje im się odkryć dwie planety, które orbitują obok siebie i to jest Shetland i Jutang. I to jest ten moment, w którym mamy już totalny eksodus Ziemi, która umiera, traci na znaczeniu. Groźby wojen nanotechnologicznych i sam arsenał nuklearny rosyjski spowodował, że Panoceania przynosi stolicę i wszystko na Neoterrę. Eugene przenosi się na swoje dwie planety. Do tego powstaje trzecia potęga międzyplanetarna, czyli Hakislam, o którym wszyscy zapomnieli, który w tym całym bałaganie i chaosie wykupuje resztki NASA i zaczyna szukać planety dla siebie, którą jest Burak. Mają bardzo przyspieszony rozwój technologiczny, gdzie odkrywają jedną z najważniejszych technologii przyszłości, którą jest Silk, czyli jedwab, potocznie nazwany, i chodzi o to, że to jest rewolucja medyczna. Zaczęła się od wszczepów do leczenia raka,
kodu genetycznego czegokolwiek i zapobieganiu starzenia się. Natomiast później przerodziła się w Cuba, czyli przenoszenie świadomości, ale o tym będziemy już mówić w drugiej części o lore, a teraz wrócimy do rzeczy związanej z tym wszystkim, czyli stworzenia Mai. I tutaj Jezus przejmiesz pałeczkę trochę, ok? Jasne. Nie ma internetu, jaki znamy. Jest Maja. Maja to jest coś więcej niż internet. To jest sieć, która spaja absolutnie wszystko w ludzkiej sferze. W tej technologii przyszłości, dzięki skokowi technologicznemu mamy już komputery kwantowe. To też między innymi dzięki nim Tezeum. A moc obliczeniowa jest gigantyczna. Nasze życia są właściwie przez cały czas online. Ludzie są podłączeni do sieci non-stop. Każda osoba ma wszczepiony tak zwany comlock, który jest indywidualnym urządzeniem komunikacyjnym, które jest połączeniem VR gogli, które często są po prostu wszczepem wokół albo soczewką. Jesteśmy podłączeni non-stop, a jesteśmy częścią enhanced reality, a wszystko jest skomputeryzowane, wszystko jest obsługiwane przez niskiego rzędu sztucznej inteligencji, czyli nie prawdziwe sztucznej inteligencji, ale po prostu inteligentne skrypty, które podsuwają nam reklamy, obserwują nasze zachowania, prysznic wie, jaką temperaturę lubimy, automatyczna kuchnia zaczyna robić jedzenie, zanim się zrobimy głodni, taksówki wiedzą, gdzie pracujemy, dokąd nas wożą, za wszystko się płaci samoistnie. Jesteśmy otoczeni technologią, która nas śledzi, monitoruje, raportuje, nagradza, chwali i raportuje siłom wyższym. I to wszystko jest powiązane. I moc obliczeniowa potrzebna do obsługi naszych społeczeństw jest coraz większa. Powstaje gigantyczna inicjatywa. I ta sieć się nazywa Maja. Wszyscy akceptują, że są częścią takiego jednego systemu. Moc obliczeniowa potrzebna do obsługi tego wszystkiego jest coraz większa, aż w końcu dochodzimy do fizycznych granic możliwości i tak zwane whiteouty sprawiają, że raz na jakiś czas gdzieś po prostu sieć pada. Co oczywiście jest straszne, bo nagle przestaje działać wszystko, co nie jest młotkiem. I powstaje globalna inicjatywa stworzenia zdecentralizowanych procesów, które mogłyby obsługiwać wszystkie te procesy, które są potrzebne do i zwyczajnego życia, i bardziej skomplikowanych procesów na zasadzie centrów obliczeniowych, które mogłyby być na bieżąco hotswapowane, dodawane, odejmowane. I ludzkość, czy ludzie odpowiedzialni za to zaczynają trochę widzieć, że to powoduje do powstania samoistnie sztucznej inteligencji, która wypełnia te wymagania stawiane sztucznej inteligencji, czyli zaczyna być samoświadoma. Na początek chodzi po prostu o gigantyczną moc obliczeniową, powstaje coś innego, i Aleph niejako zaczyna być nowym projektem i dość szybko pokazuje się, że jest niesamowicie pomocny, bo robi wszystko to, co te centra obliczeniowe miałyby robić, a przy okazji jest bardzo pomocny, jest w stanie się nieskończenie wiele razy dzielić i jest w stanie obsługiwać nawet najmniejsze, najbardziej trywialne procesy. Jest przy tym niesamowicie skuteczny, prawie nigdy nie zawodzi i to, co tak przy okazji jest bardzo ważne dla sztucznej inteligencji, jest bardzo przyjazny dla ludzi i początkowo pan Oceania przyjmuje go z otwartymi rękami, a i powolutku inne supermoce, takie jak właśnie chociażby Eugene, też się przekonują, że po prostu to się opłaca. A też Aleph na każdym kroku pokazuje, jak bardzo jest zaradny, bezstronny, przyjazny ludzkości i wspierający nasze takie ogólne dobro jako rodzaju ludzkiego. Czy więcej? Tak, to ja bym trochę dodał, że z pozycji Pan Oceania miała lokalne jakieś sprzeciwy, bo ludzie się bali tej technologii po wojnach nanotechnologicznych.
Natomiast Aleph udowodnił, że jest dobrym wujkiem, się nami opiekuje, więc w Oceanii zostało to przyjęte. Eugene się opierał. Eugene się opierał się do tego stopnia, że dopiero kryzys spowodował, że dołączyli do Alephu, a tym kryzysem była wojna triad. Triada to jest po prostu nazwa chińskiej mafii i mamy sytuację, w której mamy nagłą kolonizację, eksodus. Mamy chaos tym spowodowany, a na chaosie zawsze warto zarobić, a najlepszym zarobkiem jest coś, co jest nielegalne, więc mamy triady, które zyskują coraz więcej, mają coraz większe środki do tego, bo zarabiają oczywiście na całym tym eksodusie i zamieszaniu z tym związanym, na ludzkim lęku i wszystkim, co tam się dzieje. I są do tego stopnia bezczelne, że jedna z triad, Złote Noże, atakują sąd w stolicy, żeby obić swojego członka w czasie procesu. To jest już sytuacja bezprecedensowa. Ginie masa urzędników imperatora, masa postronnych ludzi i imperator zostaje tak naprawdę w sytuacji dosyć ciężkiej, gdzie musi wrócić porządek. I w tym momencie tak naprawdę Aleph przychodzi z pomocą, ale nie tylko Aleph, bo Imperial Shared Service, który już wtedy istniał, zostaje totalnie przeorganizowany i już tak naprawdę to już się zmienia w taką orwellowskiego Wielkiego Brata. Gdzie mamy i Aleph, i dosyć silną tajną policję, którą jest Imperial Service, więc oczywiście wszystko w celu wojny z gangami. Kluczowi członkowie gangów znikają bez śladu, nawet bez sądu, nie? Wraca ten poziom kontroli społeczeństwa, a w związku z tym, że Aleph widzi wszystko, jest to naprawdę łatwe. Triady początkowo odpadają przemocą, ale jak widzimy, że kiedy też całe szefostwo znika i oni są bezsilni względem tego, nowi szefowie rozumieją przez taką bardzo delikatną dyplomację, która następuje, że imperator nie chce ich zniszczyć, tylko że wrócili do cienia i stali się niewidzialni, żeby pracowali dla niego. I tak tutaj mamy, oczywiście powstaje w tym momencie sektor Imperial Service, pokazuje się to, co tak naprawdę dzisiaj znamy, czyli już te Chiny, które trzymają ten but i pokazują, kto tu rządzi, u siebie wewnętrznie i tak naprawdę to jest dobry moment, żeby zakończyć dzisiejszy odcinek. Widzimy dużo różnych, teoretycznie związanych ze sobą wydarzeń, które potem łączą się w jakąś całość i tak naprawdę tworzą te dzisiejsze frakcje. No mamy te nanowojny, które spowodowały potem właśnie powstanie O12, ucieczkę z Ziemi, zmniejszenie nacisków właśnie na Ziemi, żeby można było takiego znaczenia ziemskiego. I jak ten cały upadek tego porządku, który dzisiaj znamy, zmienia się już w tą wizję, którą widzimy w nowszych edycjach Infinity. Jezus, chciałbyś coś dodać? Powstał Aleph, o czym powiemy później. Hak-Islam, Pan-Oceanie, Eugene już omówiliśmy, są. Nomadzi gdzieś tam powolutku powstają. O12 już jest. Później, O12 jest. Tak, Ariadna już jest. I gdzieś tam z tyłu. Że jest, to wiesz. To wiemy, tak. O Tocha powiemy, o kombinacie powiemy. Póki co tak to wygląda, więc jakby stary świat zginął, upokorzony, szarpiąc się do samego końca, powodując problemy. Mamy nowy układ sił. Ludzkość rusza ku gwiazdom. Rodzi się nowe życie pod postacią Alephu, nowe prawdziwej sztucznej inteligencji. No i tematu jest mnóstwo, więc to w następnym odcinku, a póki co to tyle. Dokładnie. Dziękujemy za bycie z nami do końca i zapraszamy do kolejnego